Cześć! Dzisiaj coś, czego na tym kanale jeszcze nie było, czyli prezentacja i pierwsze wrażenia z jazdy na kołach polskiej marki Evanlite New Disc 38. Film powstał w ramach płatnej współpracy z firmą Evanlite. Oglądajcie do końca, bo będę miał dla Was niespodziankę na koniec. Są to koła karbonowe wykonane z włókien T800 i T1000. Wymiary stożka to 38 mm wysokości, szerokość wewnętrzna obręczy to 21 mm. Sugerowana szerokość opon przez producenta to od 25 do 42 mm. Maksymalny limit wagowy dla rowerzysty wraz z całym wyposażeniem to 120 kg. Piasty, które tutaj mamy, są sygnowane logiem Evanlite'a, jest to ich nowy model. Są w systemie Ratchet 36T. Szprychy, które tutaj mam, to są Sapimy D-Lite. Szprychy mocowane w standardzie straight pull, czyli bez zagięć, bez haczyków takich, które można łatwo uszkodzić, i obręcze są przystosowane do używania zarówno z dętkami, jak i z systemem tubeless. Są to obręcze haczykowe, czyli mamy tutaj pewne trzymanie opony niezależnie od producenta i od rodzaju opony. Tutaj nic nie ma prawa się przesuwać czy spadać, tak jak w tym nowym systemie hookless, który chyba jest troszeczkę niewypałem z tego, co słyszałem. Waga całego zestawu kół bez taśm na obręczy to jest 1320 gramów, natomiast z tymi taśmami wyszło mi 1360 gramów równo. Są tutaj dwa rodzaje szprych jeszcze poza tymi, które ja mam do wyboru. Są też takie bardziej aero. Są też inne piasty. Można wybrać na przykład piasty DT Swissa 240 albo 350, natomiast są one trochę droższe. Evanlite ma też taki fajny konfigurator na stronie i można sobie tam poza piastami, szprychami czy rodzajem bębenka można sobie też wybrać na przykład kasetę, można sobie też tarcze hamulcowe od razu dobrać, czy nawet opony, więc można zamówić takie koła, że tak powiem, gołe, a można też zamówić takie koła od razu gotowe do jazdy. Evanlite ma też oczywiście inne koła w gamie i jest tych modeli kilka. Myślę, że najlepiej zajrzeć sobie samemu na stronę. Ten model, który ja mam, to jest New Disc. To są koła przede wszystkim do rowerów szosowych. Występują też z niższym stożkiem, 30. Są właśnie takie jak moje 38 mm, 45 i 50. Można sobie też wybrać wersję z innym kolorem napisów. Ja mam Silver Grey i błyszczące wykończenia obręczy, ale są na przykład też matowe, czarne obręcze i wtedy napis też jest czarny, a jest też wersja Rainbow, gdzie napisy są takie kolorowe, tęczowe. Evanlite ma też koła przeznaczone tak stricte do graveli, do MTB i do rowerów triatlonowych. No i tu się na chwilę zatrzymamy, bo ja, przygotowując się do tego odcinka, musiałem trochę poczytać. Nie siedzę aż tak mocno w temacie kół, bardziej na przykład w oświetleniu. I ciekawiło mnie parę spraw, na przykład skąd biorą się takie duże różnice między zestawami kół, bo są koła karbonowe, które potrafią ważyć poniżej kilograma, są koła karbonowe, które ważą na przykład 600 kg i bardzo mnie to zastanawiało, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia zastosowanych materiałów, czy piast, czy szprychy tak mocno wpływają. Okazuje się, że generalnie koła na, powiedzmy, podobnym pułapie cenowym są bardzo podobne, jeśli chodzi o materiały, natomiast różnią się właśnie, ta różnica w wadze to jest przede wszystkim wysokość stożka i tutaj na przykład stożek wyższy o dosłownie centymetr, półtora, to już oznacza wzrost wagi całego zestawu kół nawet o 200-300 gramów. Oczywiście szerokość też na to wpływa, a druga sprawa to jest dopuszczalny limit wagowy i te najlżejsze koła zwykle mają po prostu niskie te limity, na przykład 90 kg, a tutaj te Evanlite'y mają 120 kg, więc to już jest dla większości rowerzystów wystarczająca. Porównałem sobie też, jak wypada konkurencja dla tych kół, bo wiadomo, to też dobrze mieć jakiś punkt odniesienia.
No i te koła są naprawdę jednymi z lżejszych i jednymi z takich, które mają dobry stosunek jakość, cena, waga. Za podobne pieniądze no, tak naprawdę ciężko znaleźć coś lżejszego. Kół w tym pułapie cenowym jest cięższa, więc to jest tutaj fajny wynik i dobrze to świadczy o tych kołach. Kolejna ciekawostka odnośnie kół związana jest ze szprychami. Nie wiem, czy znacie takie szprychy jak Berdy. To są szprychy syntetyczne. De facto są to takie linki z bardzo odpornego na rozciąganie materiału, które są no, też lżejsze niż nawet najlżejsze, najbardziej wycieniowane szprychy metalowe. I z tego, co słyszałem, w Ivanlightie te szprychy też się za jakiś czas pojawią w ofercie. Natomiast do czego takie szprychy są dobre i jak one wpływają na jazdę rowerem? No przede wszystkim są to szprychy dedykowane do jazdy bardziej w terenie. Koła zbudowane na takich linkowych szprychach są po prostu mniej sztywne, więc do rowerów triatlonowych czy szosowych to nie jest najlepsze rozwiązanie. Nie mówiąc już o jakiejś tam aerodynamice, one są po prostu dosyć grube w porównaniu do zwykłych szprych. Więc do tego typu rowerów i na przykład tutaj do mojej szosówki nie miałoby to za wiele sensu. Natomiast do rowerów MTB i do rowerów gravelowych, które no, z założenia mają jeździć więcej w terenie niż po szosie, no to już warto się nad takimi szprychami zastanowić, bo one podobno bardzo podnoszą komfort jazdy. To koło dużo bardziej pracuje, no i też zmniejsza się oczywiście masa. Natomiast jest to rozwiązanie drogie i no, podnosi też cenę całego zestawu. No dobra, to jakie są moje pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o te koła? Przypominam pierwsze wrażenia. Nie traktujcie tego jako testu. Taki film się pojawi za kilka miesięcy, jak trochę na tych kołach pojeżdżę. Wtedy nagram Wam test, opowiem Wam, czy coś się tutaj nie sprawdziło, czy wszystko było ok. Więc taki film jest w planach. Natomiast dzisiaj no, to są naprawdę pierwsze wrażenia i też muszę powiedzieć, że ja jeździłem, już miałem okazję kiedyś się przejechać na rowerze jakimś z karbonowymi kołami, natomiast nigdy takich kół nie miałem i nigdy nie miałem okazji dłużej na tym pojeździć, więc tak naprawdę no są to wrażenia takiego totalnego amatora, jeżeli chodzi o tego typu sprzęt. Pierwsza moja obserwacja jest taka, że te koła są dużo sztywniejsze niż te, które miałem. Jak jeździłem na tych aluminiowych, które tutaj były fabrycznie, no to nie wydawało mi się, żeby one jakoś specjalnie pracowały, ale teraz jak wsiadłem na te, mam cały czas te same opony, żeby to porównanie było takie sensowniejsze, no to poczułem, że ten rower jest po prostu sztywniejszy. I tu czuć to zarówno na nierównościach, ale czuć też to na przykład, gdy po prostu się depnie i chcemy, żeby ten rower ruszył, to czuć, że tu absolutnie nic się nie dzieje, nic nie pracuje, one no, po prostu jak beton to wszystko jest sztywne. Także pod kątem przyspieszania no to jest bardzo fajne, pod kątem zakręcania czy hamowania też mam wrażenie, że po prostu ten rower jedzie tak trochę pewniej, że to jakoś jest wszystko takie bardziej zwarte, zbite, no ciężko mi to opisać. No ale rzeczywiście jak jest nierówna droga, to też czuć, że to wszystko mniej pracuje. Ale w moim wypadku nie jest to jakiś wielki problem, bo ja jeżdżę na szerokich oponach. Tutaj od początku mam 32 i dosyć niskiego ciśnienia używam. Jeżdżę tak na 4 atmosferach, zależnie od warunków i od tego, gdzie jadę. Mniej więcej to są 4 atmosfery, więc to ciśnienie jest niskie, więc tutaj jakby opony mają amortyzować, niekoniecznie muszą to robić koła. Druga obserwacja, jaką mam, to jest lekkość tego roweru. No zważyłem te koła, które tu były wcześniej, ważyły 1850 gramów, więc mam tu prawie pół kilo mniej teraz tego roweru i czuć to nie tylko w ręku, jak się rower podnosi, ale czuć też to przy przyspieszaniu. Rzeczywiście no on chce bardziej jechać, jest jakby taki szybszy przy podobnym wysiłku, czuć, że ten rower po prostu jest żwawszy. No i też lepiej się go prowadzi, bo rzeczywiście no, łatwiej wprowadzić go, zainicjować skręt i generalnie no, fajnie to działa, rzeczywiście jest różnica. Teraz przechodzimy sobie do takich jeszcze bardziej subiektywnych wrażeń, to znaczy
wydaje mi się, że ten rower teraz lepiej jedzie, gdy jest wiatr. Oczywiście no, nie mam jak tego zmierzyć, ale no, jest takie wrażenie, że rzeczywiście on chyba szybciej idzie i no wiadomo, że jeżeli mamy jakieś tam stożki już w kołach, to one stawiają mniejszy opór, ale też on po prostu jakoś tak, no nie wiem z czego to wynika, no naprawdę, czy ta różnica w aerodynamice może być aż tak duża, czy to jest kwestia tego, że jakoś lepiej się kręcą te koła, mniejsze są opory na łożyskach, ciężko mi powiedzieć. Może to jest siła sugestii, co też jest bardzo możliwe, ale wydaje mi się, że on po prostu lepiej jedzie i lepiej trzyma prędkość. No to też wydaje mi się, że zawsze myślałem, że im cięższe koła, tym teoretycznie powinny lepiej trzymać tą prędkość, no bo jak już się wprawimy w ten ruch, to one się kręcą i kręcą. Natomiast no niekoniecznie chyba tak jest. Ale też muszę zaznaczyć, że nie mam miernika mocy, więc nie powiem Wam, że jestem teraz 5 km na godzinę, mam wyższą średnią jak jadę. No na pewno aż takiej nie ma różnicy, może jakaś jest, natomiast no, dopóki nie będę miał miernika mocy, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaka jest różnica. Mam pomysł, żeby kiedyś zrobić taki odcinek, jak się dorobię miernika mocy, żeby porównać sobie właśnie różne opony, różne koła, bo to jest mega ciekawe. Natomiast no, na tą chwilę nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Subiektywnie jedzie się łatwiej, jedzie się szybciej. I tu jeszcze ostatnia informacja. Zostawiłem tutaj specjalnie te opony, które miałem, żeby poczuć różnicę, jeżeli chodzi o same obręcze, o same koła. To są Schwalbe One 32 mm. Mam plan, żeby je zmienić. Chyba za jakieś 2 odcinki zobaczycie już nowe opony i wtedy też trochę Wam o tym opowiem więcej. Natomiast no, tutaj specjalnie wsadziłem jeszcze stare opony, żeby no, zobaczyć różnicę w samych kołach. No wiadomo, że jak wymienię jeszcze opony, no to ten rower też będzie inaczej trochę jeździł, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie mówię o samych kołach. Jeszcze jedna obserwacja jest taka, że te koła rzeczywiście znacznie szybciej łapią, jak się wznawia pedałowanie. Nie ma takiego luzu, jak miałem w dotychczasowych kołach, tylko przez to, że jest tam ten system ratchet 36-zębowy, to praktycznie od razu chwytają, więc to jest też fajne. Podsumowując te moje pierwsze wrażenia, jest bardzo pozytywnie. Rower jest lżejszy, jest zwinniejszy. Mam wrażenie, że lepiej przyspiesza i lepiej trzyma prędkość. No nie mówię już o tym, że lepiej wygląda. No, wygląda po prostu teraz na szybszy z tymi stożkami, no ale to już jest inna sprawa. Co jest jeszcze ważne, jeżeli wybieracie koła Evenlite'a w porównaniu na przykład do konkurencji, to, że na te koła jest dożywotnia gwarancja, co jest naprawdę fajną sprawą. Jest też coś takiego jak Evenlite Protector i to jest mega rzecz. Przez pierwsze 2 lata od zakupu pierwszy właściciel kół ma prawo do darmowej naprawy takich kół, jeżeli ulegną uszkodzeniu. Czyli jeżeli na przykład będziecie mieli jakąś kraksę i rozwalicie obręcz albo nie wiem, wpadnie Wam kij w szprychy i je pourywa, to wysyłacie takie koła do Evenlite'a i oni Wam je za darmo naprawiają, co jest naprawdę mega sprawą. Nie wiem, czy inni producenci też coś takiego mają. Wiem, że często jest jakiś crash replacement, czyli po prostu na przykład rabat na zakup nowych kół czy na naprawę, a tutaj macie to w cenie, to jest bardzo fajne. A po upływie tych 2 lat macie też właśnie 40% rabatu, czyli już to co w innych firmach, na zakup nowych kół. Te koła kosztują dokładnie w takiej konfiguracji z tymi piastami nowymi Evenlite'a kosztują dokładnie 3999 zł. Natomiast z kodem rabatowym rowerowy sztos macie 3% rabatu nie tylko na ten model, ale na wszystkie koła w gamie Evenlite'a. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!